Witaj, poszukiwaczu ukrytej prawdy. Spójrz w lustro. Co widzisz? Podręczniki biologii od lat wmawiają ci, że widzisz udoskonaloną małpę. Mówią ci, że jesteś dziełem przypadku, wynikiem milionów lat ślepych mutacji, walki o przetrwanie i doboru naturalnego. Że twój prapradziadek siedział na drzewie i jadł banany, a ty po prostu nauczyłeś się nosić garnitur i obsługiwać smartfona. Ale czy kiedykolwiek, patrząc głęboko w swoje oczy, czułeś, że to może być kłamstwo? Że twoja inteligencja, twoje sny, twoja tęsknota za gwiazdami nie mogą pochodzić z błota? Nauka od ponad 100 lat szuka tak zwanego brakującego ogniwa. Przekopują pustynie, badają jaskinie i nic. Pustka. A co jeśli to ogniwo nie istnieje? Co jeśli nigdy nie ewoluowaliśmy z małp? Co jeśli prawda o twoim pochodzeniu jest tak szokująca, że system edukacji zrobił wszystko, by ją przed tobą ukryć? Dziś, opierając się na zakazanej archeologii, przekazach od zaawansowanych cywilizacji i różnych kultur, obalimy największy mit ludzkości. Opowiem ci historię, w której nie jesteś zwierzęciem, które wspięło się na szczyt, ale Bogiem, który zapomniał, skąd przybył. Usiądź wygodnie. Czas zrewidować to, co wiesz o swoim rodowodzie. Zacznijmy od faktu, który oficjalna nauka starannie ignoruje. Kod DNA. Genetycy przyznają, że nagły skok ewolucyjny, jaki dokonał się u Homo sapiens około od 200 do 300 tysięcy lat temu, jest z matematycznego punktu widzenia niemożliwy. W tak krótkim czasie mózg nie powiększa się trzykrotnie w drodze naturalnej ewolucji. Nie zyskujemy mowy, abstrakcyjnego myślenia i świadomości w wyniku błędu genetycznego. Według wiedzy ezoterycznej i przekazów ten skok nie był dziełem natury, był dziełem inżynierii genetycznej. Cofnijmy się w czasie, ale nie o miliony lat do małpoludów, lecz do konkretnych dat, o których milczą podręczniki, a które pojawiają się w alternatywnych źródłach. Jest rok 225 tysięcy przed naszą erą. Zgodnie z informacjami, które korelują z przekazami Plejadian, to wtedy statki zwiadowcze gwiezdnych podróżników odkryły Ziemię. Nie byliśmy pustą planetą, ale nie byliśmy też planetą ludzi. Ziemia była dzikim rajem. Były tu zwierzęta, były prymitywne formy naczelnych. Tak, małpy istniały, ale człowiek nie pochodzi od nich. Człowiek tutaj przybył. Jesteśmy uchodźcami i kolonizatorami. Pierwsze rasy ludzkie, czarna i żółta, przybyły z planety Bakaratini. Później dołączyła do nich rasa biała, uciekinierzy z planety Aremo X3. Przybywaliśmy w lśniących statkach, z gotową kulturą, technologią i duchowością. Nie stawaliśmy się ludźmi na ziemi. My zstąpiliśmy na Ziemię jako w pełni uformowane istoty. Dlaczego więc naukowcy widzą podobieństwo między nami a szympansem? To proste. Ponieważ nasze ciała fizyczne są kombinezonami biologicznymi, dostosowanymi do warunków życia na tej planecie. Małpa to osobna linia ewolucyjna. Nigdy, przenigdy małpa nie stanie się człowiekiem, tak jak pies nie stanie się kotem. Brakujące ogniwo to fikcja. To dziura, której nie da się zasypać, bo między zwierzęciem a istotą posiadającą wyższą jaźń i ciało astralne, czyli człowiekiem, jest przepaść wibracyjna, a nie tylko biologiczna. Tutaj wkracza Erich von Däniken ze swoją książką Wspomnienia z przyszłości. Zauważył on, że we wszystkich starożytnych świętych księgach, od Biblii po eposy sumeryjskie, mowa jest o tym samym. Bogowie stworzyli człowieka na swój obraz i podobieństwo. Zwróć, przyjacielu, uwagę na liczbę mnogą. Uczyńmy człowieka. Däniken sugeruje, że mogło dojść do celowej mutacji, że bogowie
czyli istoty z gwiazd, wzięli prymitywne istoty żyjące na Ziemi i podrasowali je? A może nasze ciała uległy degradacji? Wiele źródeł mówi o tym, że pierwotny człowiek miał 12 nici DNA. Był potężną istotą, komunikującą się telepatycznie, żyjącą w harmonii z kosmosem. Ale potem nastąpił upadek. Wojny, jak ta z roku 196 tysięcy przed naszą erą, kataklizmy, a wreszcie celowa manipulacja. Ktoś, czy to archonci, czy negatywne frakcje Anunnaki, czy po prostu nasze własne błędy i wpływ ciężkiej grawitacji Ziemi sprawiły, że zostaliśmy odcięci. Nasze DNA zostało zredukowane do 2 nici. Nasza szyszynka, czyli trzecie oko, skurczyła się do wielkości ziarnka grochu. Staliśmy się, jak to mówią teksty gnostyckie, zapomnianymi bogami. Więc kiedy Darwin patrzył na małpę, widział podobieństwo zewnętrzne, ale nie widział ducha. Teoria ewolucji jest wygodna dla systemu. Dlaczego? Bo jeśli wierzysz, że jesteś tylko mądrzejszym zwierzęciem, którego celem jest przetrwanie, jedzenie i rozmnażanie się, jesteś łatwy do kontrolowania. Nie zadajesz pytań o sens istnienia. Nie szukasz kontaktu ze źródłem. Ale jeśli wiesz, że jesteś gwiezdnym podróżnikiem, że twoim domem są Plejady, Vega, Lira, Syriusz, Orion czy Tiauba, że twoje ciało to tylko pojazd, a ty jesteś nieśmiertelną świadomością, stajesz się niebezpieczny dla systemu, stajesz się wolny. Historia życia na Ziemi to historia wojen i kolonizacji, a nie powolnego wstawania z czworaków. Ślady tego znajdujemy wszędzie. Dlaczego starożytni Sumerowie pisali o bogach, którzy przekazali im wiedzę o rolnictwie i prawie? Dlaczego w Biblii czytamy o synach bożych, którzy brali sobie córki ludzkie za żony? To nic innego jak zapisy o krzyżówkach genetycznych, o mieszaniu się ras kosmicznych z ziemskimi. To dlatego jesteśmy tak różnorodni. Dlatego mamy tak sprzeczne instynkty. Z jednej strony zwierzęcy pęd do przemocy, a z drugiej anielską tęsknotę za miłością. W naszych żyłach płynie krew wojowników z gwiazd i krew ofiar eksperymentów. Musimy przestać myśleć o sobie jako o szczycie ewolucji zwierzęcej. Jesteśmy raczej upadłymi aniołami, które próbują odzyskać skrzydła. Gdy zrozumiesz, że nie pochodzisz od małpy, przestajesz akceptować zwierzęce zachowania w swoim życiu. Przestajesz godzić się na życie polegające tylko na walkę o byt. Zaczynasz szukać swojej utraconej potęgi. Pamiętaj, że nauka głównego nurtu zmienia zdanie co kilkadziesiąt lat. Jeszcze 500 lat temu wierzono, że to Ziemia jest centrum wszechświata, wokół której krążą planety. Za odmienne zdanie palono na stosie. To, co wczoraj było prawdą, dziś jest błędem. Wiedza przekazywana przez zaawansowane cywilizacje i starożytne kroniki jest stała. Jesteś człowiekiem, istotą stworzoną do panowania nad materią poprzez siłę ducha, a nie do bycia niewolnikiem instynktów. Twoim przodkiem nie jest Lucy z Etiopii. Twoim przodkiem jest wielki Taora z Tiauby, budowniczy piramid czy nawigator gwiezdnych okrętów. Nosimy w sobie kod gwiazd. Czas go aktywować. Czas przestać udawać małpę i zacząć żyć jak człowiek, zgodnie z naukami przekazywanymi nam przez naszych duchowych opiekunów. Co czujesz, słysząc te słowa? Czy twoja intuicja podpowiada ci, że darwinizm to tylko zasłona dymna? Podziel się swoją refleksją w komentarzu. Twoja perspektywa jest ważną częścią naszej wspólnej układanki. A jeśli pragniesz dalej kroczyć tą ścieżką i odkrywać zapomnianą prawdę o wszechświecie oraz własnym pochodzeniu, zasubskrybuj ten kanał i dołącz do nas na stałe. Razem idziemy ku światłu.